No, wbrew zapowiedziom jest dosyć ciepło, bo tylko -3. Ale za to śnieg pada, jak było w prognozie. Zapadało całkiem sporo. No i tak jak zapowiadano, będą opady. Duże opady śniegu. No cóż, chyba jednak dziś nie pojadę dalej. No właśnie w radiu usłyszałem wiadomość, że mają wystąpić tutaj duże śnieżyce w tym rejonie. Więc postanowiłem jednak przeczekać tutaj te śnieżyce dzisiaj, bo to do jutra mają być takie. Tutaj nigdzie mi się nie spieszy, więc mogę spokojnie sobie tutaj przestać jeszcze dobę i dopiero jutro ruszę dalej. No, biorąc kartridż gazowy, trochę śniegu zwaliłem z tego prezentu, bo cały był biały. Jak również tutaj odgarnąłem okno, bo też było zasypane i mało światła było w środku. No, chwila przejaśnienia. Trochę jaśniej się zrobiło. Ale śnieżyce idą jedna po drugiej. Także chyba nie będę, chyba na pewno nie pojadę dzisiaj. To już zdecydowałem. To teraz kwestia jest tylko obiadu. Co tu zrobić? Czy jechać? Tutaj niedaleko jest wioska i kupić coś, czy pokombinować z tego, co tutaj mam, bo trochę jedzenia jeszcze jest. No, jak zjem śniadanie, to może mi się bardziej rozjaśni w głowie, co robić. Na razie nagrzałem tutaj, jak widać. Jest już chyba ze 21 stopni. Jeszcze nie jest przeraźliwie gorąco, ale tutaj ciepłe powietrze o temperaturze 48 stopni mnie tutaj dmucha. O, 22 już jest. No tak, ale gotowały się woda i te kiełbaski. Dlatego szybko wzrosła temperatura. Teraz myślę, że że już nie będzie wzrastać, ale też nie spadnie. Będzie gdzieś koło 22 stopni. 22 jeszcze jest do wytrzymania. No, tym razem udało mi się nalać bez rozlewania.
Coś jakby szczekanie psa. Usłyszałem. Masełko tutaj wyciągnąłem, żeby trochę odmarzło. Ciekaw jestem, czy rozmarzło. O, nieźle, dobrze. Całkiem nieźle. No, tylko teraz obawiam się, zasypie drogi przez noc, bo w nocy też ma padać, w dzień i w nocy. Czy będę mógł przejechać, bo tu jest tylko kawałek tą leśną drogą, później tą szosą, którą przyjechałem, a później znów taką leśną, większy kawałek, dłuższy. Ona jest, na początku jest całkiem niezła, ale później tam są straszne doły. Tutaj wjeżdżając w to miejsce, zauważyłem takie pułapki w dołach. Zgromadziła się woda, zamarzła, jest lód. Ten lód jest pokryty śniegiem, to jest strasznie śliskie. Tutaj ze 3 razy mało się nie wywaliłem na glebę ze względu właśnie na nastąpnięcie na taki lód. Teraz, a tutaj tylko prowadziłem przyczepę, a tam dalej będę jechał. Obawiam się, czy jak będę jechał rowerem po tej właśnie dziurawej drodze, czy tam nie zgromadziła się woda i nie zamarzła. I jak będzie przykryta śniegiem, to nie będę widział. Bo tak, no to mogę ominąć. Bo to chodzi tylko o to, żeby rower nie najechał. No, przyczepa nie ma problemu. Nie przewróci się, ale rower tak. No, ale to będzie jutro. A dzisiaj są parówy. No, takie frankfurterki. Aj, połączone są. Ale krajobraz ładny się zrobi, bardzo, bardzo zimowy. No. Dzisiaj sobota, to mogą tu być wędkarze przyjść, bo jak już było widać na filmie Zimowy Test, że już ludzie wchodzą na ten lód. Trudno powiedzieć, jaki gruby jest. Na szczęście tu przy brzegu mam taki cieńszy lód, cały czas tam wyrębuję przerębę, żeby nie zamarzło to, i biorę stamtąd wodę. Co prawda wodę tutaj w butelkach mam do picia, ale do mycia potrzebuję i do tego.
Więc żeby mi to nie zamarzło, to cały czas tam trzymam to niezamarznięte. Co cienki lód się zrobi, to ja tam go roztłukuję. No i w ten sposób cały czas będzie. Ale żeby do tego miejsca dojść, to staję na lodzie, tak? Z brzegu kawałek jest lodu, tylko dalej tam dopiero jest to niezamarznięte. No i jednak udało mi się uregulować tu temperaturę. No tak jak mówiłem, zwiększyłem nawiew i już temperatura nawiewu spadła do 37 stopni. No i przez to też tutaj już mamy tylko 23,5 na razie, ale z tendencją spadkową, także no jest taka opcja właśnie regulowanie nadmuchem. Mniejszy nadmuch cieplej, większy nadmuch chłodniej. Chociaż wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. Że skoro większy nadmuch ciepłego powietrza, to powinno się tu cieplej robić, ale no, to powietrze przy dużym nadmuchu nie zdąży się tak nagrzać, więc wtedy nie jest tutaj tak gorąco. No i dobrze, tutaj jest minimalny minimalny płomień. To się no nagrzewa się gdzieś 60-70 stopni. Można dotknąć, ale nie za długo. Mimo że tu jest podwójna szyba, no to jednak jest gorąca. Ta płyta też nie jest bezpośrednio przy tej komorze spalania, tylko jest izolacja między komorą spalania a tą płytą. Z tym, że no, ona jest zamocowana chyba w 4 punktach bodajże. Nie, tutaj dookoła tego jest mocowanie tej płyty. Tak, dookoła tego otworu jest zamocowana do piecyka, no i siłą rzeczy przez to mocowanie tutaj przechodzi ta temperatura. No ale w dzień to jestem świadom tego, co robię, więc tam nie zbliżam się, natomiast w nocy na noc wkładam ten palnik spirytusowy, który daje niższą temperaturę i wtedy to nie jest takie gorące, to tylko przy ogrzewaniu gazowym robi się takie gorące. No, czas wyjść z nory i te gary umyć.
O, a tutaj temperatura się ładnie ustabilizowała na poziomie temperatury ciała 36,6, a tu mamy już tylko 23. Myślę, że to jeszcze troszkę spadnie i będzie idealnie. Minimalne zużycie gazu i optymalna temperatura w środku. No ale na zewnątrz -2, więc trzeba się ciepło ubrać. Dobra, kurtkę to już na zewnątrz założę. To gdzieś, o, do wycierania naczyń. Ręcznik, dobrze. Może tutaj gaśnicę. No to... Teraz tu na dachu widać, gdzie idą wzmocnienia. Tutaj, gdzie idą wręgi, to większa przenikalność cieplna. Tu, gdzie jest sam styropian, śnieg nie topnieje. Tu jest mój przerębel. Nie daje mu zamarznąć. Torebki po herbacie.
No nie, zrobiła się piękna pogoda. Tam nie widać nawet żadnych poważniejszych chmur. Trochę posypało. Ale nie tak przeraźliwie, jak to prognozy mówiły. Postanowiłem się trochę przejść, no bo to cały dzień w tym pudełku to człowiek nie wytrzyma. A dzień ładny nastraja do spacerów. A tutaj są takie właśnie lodowe powierzchnie przykryte śniegiem. Niebezpieczne. No, tu dochodzę do miejsca, które chciałem pokazać. Tu nad tym jeziorem. To jest miejsce, gdzie kiedyś biwakowałem. Tutaj chyba stała przyczepa. Tam paliłem ognisko. Tu był dostęp do wody. To było jeszcze z tą poprzednią przyczepą, ale też zimą właśnie. Chyba w styczniu to było. I też trochę śniegu było. Pierwszy dzień. Bo tutaj 2 dni też spędziłem wtedy. Do tego miejsca prowadzi właśnie ta droga, ta pierwsza droga, którą próbowałem tu dojechać, ale niestety była tam zamknięta szlabanem i z taką ciężką przyczepą ciężko by mi było się przedrzeć tutaj, ale tu jest ładniejsze miejsce, bardzo przyjemne. Tam jest moje dzisiejsze obozowisko. A tu jest miejsce, w którym obozowałem ze 2
lata temu. Chyba tak, 2, może nawet 3. No i pogoda jak na złość ustaliła się słoneczna i piękna. Mam tylko nadzieję, że jutro będzie taka sama. O jest, 7 stopni na plusie. No, pogoda zrobiła się taka, że aż żal nie wykorzystać na utrzymanie higieny osobistej. Tutaj o śniegu jest tyle. Z tego prezentu naleciało. O. Teraz trochę trzeba się spłukać. Lód pęka. Kurczę. Myślałem, że tutaj tak twardy lód jest. A on kruchy jest dosyć. Trzeba bardziej delikatnie. Przy takiej pogodzie nie ma problemu. No, taka kąpiel może wyglądać strasznie, ale tak naprawdę to nic wielkiego. Nie ma wiatru. No prawie nie ma, lekki wiaterek jest. Słońce świeci. Także i wchodzę tutaj, nagrzałem właśnie do 22 stopni.
bo już było nawet 20, spadło do 20, 19 gdzieś. Więc tutaj wielkie poświęcenie to nie jest. A tutaj rano się trochę spociłem, bo było tam 24 stopnie, więc dobrze było się trochę odświeżyć. No i na apetytu nabrać. Nie chciało mi się jechać do sklepu potem po jakiś prowiant, więc postanowiłem zrobić tutaj z tego, co jest. No, dań obiadowych tutaj nie mam takich stricte, ale pomyślałem, że zrobię naleśniki. Lubię naleśniki, więc akurat chyba wszystkie te produkty mam. Więc dziś na obiad naleśniki. No, nie, to jest na prawą nogę, to na lewo. Kurczę, skarpety na prawą, na lewo. Od razu założę strój do spania, bo już dzisiaj chyba tylko wysikać się będę wychodził. I no włączyć agregat trzeba będzie, no ale to nie ma problemu. Spacerów dłuższych nie będę urządzał. Dobrze. No cóż, to trzeba się zabierać za ten obiad. Tu już przygotowałem wszystkie sprzęty. No to zaczynamy. No ta mąka to już jeździ ze mną z pół roku. No ale jak widać czasami się przydaje. Nie wiem ile tej mąki do tych naleśników. Jeszcze. Jeszcze jedno. Zobaczymy. Zobaczymy. Trochę cukru. Cukier też chyba od... O, tu przyprawy jakieś są. Ciekaw jestem, czy nie zbrylił się. Bo on tutaj w przyczepie już też długo. No, zbrylił się. Dało się go skruszyć trochę. Dobrze. Tu soda, kminek. Jeszcze nie korzystałem z tego. Dobra. To teraz.
jeszcze może soli trochę też należałoby wsypać. Dobra. Jajeczka. O! Jacyś ludzie tutaj na spacer przyszli. Dzień dobry. Na spacer? Nie, my tu dalej idziemy, a pan ma taki niesamowity dom. Tak, tak. Obserwatorium. Słucham? Obserwatorium to jest jakiś? Nie. Taki domek kempingowy, tak? Po prostu ten. Jeżdżę sobie i... Niesamowity, pierwszy raz w życiu coś takiego. No, bo to chyba pierwszy w Polsce. On jest elektryczny? To znaczy, tam jest mój rower i tam, tam pod tym prezentem jest też agregat, bo tu są baterie No. i i ładuję baterię zarówno roweru, bo rower elektryczny, jak i baterię w tym, akumulator w przyczepie. Jeździ tym? Tak, ja jeżdżę z rowerem. Rowerem i ciągnie. Ciągnę rowerem tą przyczepę. Niesamowite. Tak. Wygląda pan jak jakiś pan samochodzik. No to coś w tym stylu, tak. Pan wilka? Słucham? Wilka widział pan? A są tutaj? Tak, właśnie przed chwilą pan nas ostryg, żeśmy tak wzięli na smycz. Tutaj w pobliżu to nie. Mówi, że tak, już są wilki. Wilki. No tak, wilki się rozprzestrzeniają po Polsce, prawdę No mówiąc. ja się bardzo cieszę. No tak, w zasadzie to też zwierzęta. Przyroda. Dobrze, nie przeszkadzamy. No tak, właśnie akurat se szykuję obiad. To ciekawe, wilki się tu pokazały. No. Nie wiem, czy skondensowane mleko będzie dobre do tego, ale spróbuję. Dobra, trochę wody. Dobra. Zobaczymy później, czy nie trzeba czegoś dodać. I teraz, proszę Państwa, już widzę, że u niektórych widzów następuje wzmożony ból pewnej części ciała. To są... To są ci eksperci od wypraw rowerowych, którzy wiedzą, co trzeba zabierać na wycieczki. Chyba za rzadkie. Trzeba trochę mąki dodać. Cik. Może tutaj dam ten. Ciekawe, wilki w okolicy się pokazały. No.
tak myślałem, że dzisiaj ze względu na, że to jest piękna pogoda i sobota, że ktoś tu będzie chodził, tak, ale to spacerowicze, tak, lub wędkarzy się spodziewałem, ale nie widzę tu wędkarzy na lodzie, ciekawe. O, teraz jest dobre chyba. Teraz jest dobre. Konsystencja. Ale tam na dole widzę nie ten. No i załatwione. Co prawda ten komplet ze 2 kg waży. To jest ciężkie, bo akumulator tu jest i no i silnik też waży. Ale jaka wygoda. Chwila, moment i ciasto na naleśniki jest zrobione. Chyba już dobrze. No tak, ale jak tutaj to ma brudne, to znaczy będę jadł, bo to zaraz trzeba będzie jeść. To powinienem wziąć do ubrudzenia, a to powinno być do jedzenia. Jeszcze tutaj ten. Do przewracania. Gdzieś tu mam. Tak, szpatułkę. Od razu to schowam. No, no to już. O, a to co to? Przykleiło się. Coś podobnego. Coś za mało chyba tłuszczu dałem. Może za ten. Za mocno. Zaraz zeskrobiemy tamto.
cały czas chodzi wyciąg. Ciekawy. O, prawie 23 stopnie. Tu trzeba to zeskrobać. Nigdy nie przybierało. Nie za dużo tego tłuszczu. Zaraz spróbuję. Mówią, że pierwszy naleśnik nigdy się nie udaje. Może być. Niepotrzebnie. Ups. Dżemik oczywiście jagodowy. Mój ulubiony. Jeszcze trochę. O. Teraz super. Żadnych problemów z przywarciem. No, trochę tych naleśników będzie. Dobra, muszę policzyć, ile ich nasmażyłem, żeby na przyszłość wiedzieć. Może trochę.
No i testujemy. Jak będą smakować z dżemikiem. Znakomicie. No, a tu zrobiło się tak gorąco, że muszę drzwi otwierać. Tu nie wyróbka. 25 stopni. A, ponad 25 już. No, ostatni naleśnik. Ostatni naleśnik gdzieś około wyszło 14-15, bo coś się pogubiłem w liczeniu. Ale wystarczająco, takich malutkie, ale myślę, że 3 takie naleśniki to jeden normalny, no to 5 naleśników. W domu zwykle tyle zjadam, 4-5 naleśników. No. Tu już przecież można zakręcić. Oj. No ale te słońce tutaj mocno nagrzało. Tutaj widzę śnieg. No to znika ten śnieg. No, pokazuje 4 stopnie. Maksymalna by była 7, ale to było 7 dlatego, że słońce z tamtej strony było, nagrzewało przyczepę całą i dlatego. Tu mrozek jest cały czas, gdzieś koło zera tam się trzyma temperatura. To nie jest tak, że plus 7 jest. Sobie tutaj bardzo szybko to wszystko topniało. Ale gdzie niegdzie ten śnieg zniknął. Tam gdzie go było mniej. Dobry ten dżembo nie jest słodki bardzo. Tu ostatni taki grubszy wyszedł, bo to końcówkę dałem. No, temperatura w końcu przestała rosnąć. Minimalnie, nawet zaczyna spadać. No, ale tutaj już nie ma grzania. Trochę wentylacji drzwiami i jakoś tam dojdzie do przyzwoitej temperatury. No, gdzieś 23 to maks, co tutaj mogę wytrzymać. No ale jak
taka pogodna się utrzyma, to w nocy będzie zimno. No zdaje się, zapowiadali coś tak minus 5-6. Także może w nocy będzie jakaś dobra atmosfera do spania. Nie będzie tak gorąco. No ale w nocy wstawię palnik spirytusowy. On trochę mniej temperatury daje. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż czasami to różnie to bywa. Nie wiem, może jakiś palnik inny, mniejszy, żeby taki nie dawał dużej temperatury dać. Chociaż ten palnik nie jest duży wcale, no. Te są duże, ale tam jest ten całkiem mały palnik w tym piecyku gazowym. Ale może znajdę jakiś mniejszy. Wtedy może zużycie będzie jeszcze mniejsze. Chociaż teraz nie złe, no. Jeżeli 500 gram gazu jest zużywane przez dobę, no to wychodzi jakoś tak 20 chyba 1 gram gdzieś tak na godzinę. To jest raczej małe zużycie. Poszedłem tam myć, gdzie zwykle naczynia i mało się nie wyładowałem do wody. Bo ten lód się załamał. Jednak ciepło jest. Tu chyba ten ze względu na ciepło on zrobił się bardziej kruchy. No ale woda tak samo zimna. Także ręce mi zgrabiały, bo tutaj nie tak łatwo było to domyć. Kurczę, ten dżem. No przecież ile tutaj, nie wiem, z 15 minut tylko leżał na talerzu, czy na sztućcach, a tak już przysek, że musiałem go skrobać. Tak samo to pudełko. Niestety te ciasto na dole zwłaszcza nie mogłem dosięgnąć palcami i ciężko było domyć, musiałem nożem tam to rozruszać, żeby tam przy dnie wymyć to ciasto tam, usunąć. No ale udało się. Niestety jak się lód załamał, to mi talerz wpadł do wody, zatonął ze sztućcami. I mówię, kurde, teraz go nie wyciągnę, ale na szczęście podwinąłem rękaw i tam no wiadomo, tu przy brzegu nie jest głęboko, więc udało mi się go sięgnąć. Ale gdyby było głębiej, to już bym nie wyciągnął. Dobra, teraz trzeba się rozebrać, bo
Bo tu już jest ciepło. A tutaj jakiś deptak się zrobił. Znowuż jedna osoba szła z psami. Słońce już zachodzi. No jest już 4:30. A więc odpaliłem agregat i zaraz zacznę tam ładować akumulator. No, agregat podłączony. Pracuje, to trzeba teraz do ładowania podłączyć wszystko, co się da. Żeby był power. Dobra, gdzieś miałem baterię. Gdzie te baterie są? Właśnie tutaj miałem, tu są, tylko że spadły na sam dół. Tu one są do ładowania. Dobra. Do ładowania. Teraz to chyba tutaj mam ładowarkę. Kamera. Mamy godzinę, no prawie 5 już, z 16:50. Mamy gdzieś z 5 godzin ładowania. Nalałem pełny bak, a tutaj pobór tego prądu nie jest duży, więc podejrzewam, że nawet ich około 5 godzin. No to tak do 21 popracuję co najmniej. No, na 22 nawet. No to dobrze, dobrze. Już po 10 będę chciał iść spać. Ale do tej pory będę chciał naładować wszystko, co tylko mam. Tu się ładuje to jest naładowane. A, telefon. Telefon, nawet.
Gdzieś w bluzie mam telefon chyba. Telefon też trzeba. No, co jest? Nie mogę trafić w ten. No dobrze, w coś tam trafiłem. Zobaczymy, czy będzie. Tylko trzeba. Tam to gniazdo jest dosyć kiepskie, wystarczy lekko ruszyć i się rozłącza. No, myślę, że jeszcze coś mi się należy do zjedzenia, jakiś mały diner. Pomyślałem, że mam taki ser, który jest w sam raz do usmażenia. O, taki serek. Co prawda na noc to nie jest zbyt polecany posiłek, no ale nie ma zbyt dużego wyboru. Trzeba dojadać to, co zostało. Dobry byłby zrobiony w panierce, ale no nie mam tu żadnej panierki. Już smażę go tak, zobaczę jak będzie bez tego, bez żadnych tych dodatków wyglądał smażony. Jak słychać, agregat pracuje jeszcze. Ładuje tutaj pięknie akumulator. O, jak nigdy, kurczę, idzie do góry. No i tu te inne rzeczy też naładowałem. Nie wiem, czy to już całkiem naładowane, czy jeszcze nie. Coś tam się ładuje. Ale no dobrze, chyba już może być wysłane na ruszto. No, kosz się powoli zapełnia. Tutaj powinien być taki malutki ogień.
Zobaczymy, jak mi wyjdzie. No, nie przybieraj, nie przybieraj. Rozprół się. Dobra. No właśnie, nie, już skórka się rozpruje, to on się rozlewa od razu. Dobra. Największe światło zapalę. No dobrze. Bardzo gorący nie jest. Ale ciepły. Myślę, że to wino będzie pasowało do tego. Do tego serka. Lampeczkę. Jak wypiję, to będzie akurat. No, dobry serek. Tak wygląda przy -7 przyczepa. Tu stoi statyw od aparatu. Widać, że zimny. Okno gorące. Tu z góry też widać. Ciepło. Tutaj przód przyczepy. Widać, jaki tu żar bucha. Od strony piecyka. Tutaj widać komin, o, gorący. Tu widać, gdzie piecyk jest. Tu szyby owszem, gorące, ale piecyk na biało jest. I komin na biało. No i tutaj od strony tylniej to widać, że przy suficie słaba jest izolacja. Drzwi dosyć dobrze zaizolowane. Rzeczywiście, no bo tutaj jest 3 cm styropianu. Dlatego całkiem nieźle. Tylko tutaj jest przez szczelinę chyba wydostaje się ciepłe powietrze. No i tu przez wentylację widać też dużo ciepła ucieka.
No, godzina 22, a tu już -7. Także chyba podłączę nowy kartusz, bo ten już prawie pusty. Nowy kartusz na noc włączę, żeby w razie zimna móc odkręcić, bo palnika spirytusowego już się nie odkręci bardziej. No, ta ostatnia noc zapowiada się bardzo zimna. Tutaj byłem teraz na zewnątrz. Niebo bardzo pogodne. Pięknie widać gwiazdozbiór Oriona. Akurat jest tak na południe. Dosyć wysoko nad horyzontem. Więc jeżeli teraz już jest -7,2 o 22, to myślę, że tak o 6 rano będzie koło -10. No ale tutaj nie mam się specjalnie czego obawiać, bo ogrzewanie działa perfekt. Tyle, że będę musiał włączyć gaz do ogrzewania. Tak, na wszelki wypadek. Ustawię nieduży płomień na noc, ale w trakcie nocy, gdyby tutaj było zbyt chłodno, to po prostu trochę odkręcę gaz i już. A ten kartusz wystarczy na noc, nawet gdybym tutaj na full otworzył. No na full może nie, ale tak bardzo dużo, że tutaj by grzało mocno. Bo podłączę pełny nowy kartusz, tamten już prawie pusty jest. Także zobaczymy, jak tutaj właśnie w taką zimną noc będzie działać ogrzewanie. Oby nie nastawić tylko zbyt duże ogrzewanie, bo znowuż nie wyśpię się. No, jest za 20:11. Zmieniłem butlę. Na pewno ustawiłem taki malutki gaz. No nie na całkiem najmniejszy, ale taki, żeby nie zgasł. No i będę szedł spać. No. Teraz taka butla to przy tym ustawieniu to co najmniej ze 20 godzin musiałaby się palić. Jak nie więcej. Więc mogę spokojnie iść spać. Nie zamarznę.